wypadkach, samoocenie kierowców i czasie reakcji na drodze. Dzień dobry, witajcie. Podczas badania psychologicznego jako psycholodzy transportu spotykamy się z różnymi tłumaczeniami, usprawiedliwianiem typu: ale wszyscy tak jeżdżą, tam nikt nie jeździ 50, oj zdarzyło się, błąd młodości, ale ja nigdy nie miałem wypadku. I dziś troszeczkę o tych wypadkach, o samoocenie, świadomości tego, co i jak wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy na zdolność do prowadzenia pojazdów. Serdecznie zapraszam. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, że kierowcy najczęściej nie widzą potrzeby, by z wiekiem w jakikolwiek sposób weryfikować posiadaną sprawność fizyczną i psychiczną. Świadomość tego, jak postępujące zmiany w organizmie mogą mieć wpływ na bezpieczne prowadzenie pojazdu, jest dość niska. Podczas badań psychologicznych często utożsamiają sprawność i predyspozycję do kierowania pojazdem z brakiem wypadkowości na drodze. Często słyszę: a co to na badaniu ma wspólnego z jeżdżeniem samochodem? On nigdy nie miał wypadku i to powinno być wystarczające do tego, by stwierdzić, że na kierowcę się po prostu nadaje. Ale pytanie, czy pomiędzy brakiem wypadkowości a byciem bardzo dobrym kierowcą możemy tak po prostu postawić znak równości? No nie bardzo, bo o byciu dobrym, bezpiecznym kierowcą decyduje szereg czynników. Bezpieczny kierowca, który jest świadomy nie tylko swoich mocnych stron i słabych, ale w szczególności wynikających z nich ograniczeń i deficytów. Taka świadomość mogłaby i powinna przełożyć się na zmianę stylu prowadzenia samochodu, na przykład poprzez ograniczenie jazdy po zmroku, w godzinach szczytu czy odpowiednie zarządzanie czasem podróży. Tym bardziej, że nie każdy kierowca jest świadomy negatywnych zmian, chce przyznać się do swoich słabości czy poznać możliwe rozwiązania kompensacyjne, na przykład większą uważność czy odpowiedzialność. Czy jest coś, co charakteryzuje kierowców, którzy spowodowali wypadek? Spójrzmy, co na to mówią polskie badania. Łuczak i Najmca badali wypadkowiczów i niewypadkowiczów. Wypadkowicze to byli kierowcy amatorzy, którzy byli sprawcami wypadku w przeciągu ostatnich 2 lat. Analizowano ich wyniki pod kątem sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych. Z badań wyszło, że u wypadkowiczów stwierdzono znacznie niższy poziom sprawności psychomotorycznej, szczególnie właśnie w zakresie refleksu i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności poznawczej pod kątem pamięci, spostrzegawczości, koncentracji i podzielności uwagi. No, niestety badanie nie było pozbawione wad, bo nie uwzględniono wieku, płci i stażu kierowania pojazdem. Szkoda. Badania prowadzone znowu przez ITS wskazują, że osoby skierowane na badania powypadkowe charakteryzują się słabym typem układu nerwowego, niezharmonizowaną strukturą temperamentu, mają najwyższe w porównaniu do innych kierowców z grup ryzyka wyniki na skali neurotyzmu i psychotyzmu. Z badań wynika ponadto, że nie radzą sobie zbyt efektywnie w warunkach wysokostymulacyjnych. Zdecydowanie lepiej radzą sobie w sytuacjach powtarzalnych, w znanych sobie warunkach, a jak wiadomo, sytuacja na drodze bywa nieprzewidywalna. Czasami osoby wysokoreaktywne mogą popełnić błąd, gdy trzeba właśnie szybko podjąć decyzję, a do przeanalizowania jest po prostu zbyt wiele bodźców. Przeprowadzono także badania porównujące sprawców wypadków drogowych prowadzących już pojazd pod wpływem alkoholu i także kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, a takich, którzy nie spowodowali żadnego zdarzenia drogowego. Wiele wyników było bardzo zbliżonych, ale udało się także zauważyć różnice. W grupie kierowców, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu, dało się zauważyć tendencję, że ich ugodowość jest najniższa ze wszystkich badanych grup, a ekstrawersja najwyższa. Kierowcy po wypadku mają nieco niższy poziom koncentracji uwagi. Z badań nad starszymi znowu kierowcami wynikło, że wysoki poziom zarówno ekstrawersji, neurotyzmu i psychotyzmu wiązał się z większą liczbą błędów w technice jazdy, większą liczbą pomyłek wynikających na przykład z zawyżonej oceny własnych kompetencji lub niedoszacowania ryzyka.
Starsi kierowcy z wysokim poziomem ekstrawersji i psychotyzmu mają skłonność do nieprzestrzegania przepisów w zakresie ograniczenia prędkości czy zakazu parkowania. Samoocena u kierowców. 91% respondentów zapytanych przez Polską Izbę Ubezpieczycieli uważa, że bezbłędnie potrafi ocenić sytuację na drodze, a prawie wszyscy, czyli 96%, uważają się za dobrych lub bardzo dobrych kierowców. 82% stwierdziło, że wykonując manewry zawsze bezbłędnie ocenia sytuację na drodze. Ponad połowa ankietowanych, 52%, stwierdziła, że można jeździć szybko i bezpiecznie. 53% uznało, że doświadczeni kierowcy mogą poruszać się pojazdem z dużą prędkością, nie powodując wypadków. Z wcześniejszych badań przeprowadzonych dla Renault przez TNS obok płyną wnioski takie, że aż 80% Polaków prowadzących samochód uważa się za bardzo dobrych lub dobrych kierowców, a 11% nie ma żadnych zastrzeżeń co do swoich umiejętności za kierownicą. Co ciekawe, samoocena ankietowanych rośnie wraz z liczbą błędów, jakie popełniają, odpowiadając na pytania dotyczące techniki jazdy autem oraz częstotliwością uczestniczenia w stłuczkach czy wypadkach drogowych. To jak to jest z tą samooceną? Sama podczas wykonywania przeze mnie badań dopytuję, jak ktoś ocenia swoje umiejętności. I takie pytanie jest zresztą w ankiecie kierowcy po punktach. Jeśli ktoś ocenia się wysoko, to pytam, na jakiej podstawie, z jakimi sytuacjami trudnymi się zmierzył, czego udało mu się uniknąć itd. Należy pamiętać o tym, że w schemacie działania kierowców na to takie sprawne działanie, sprawne zachowanie się składają się 3 etapy. Podejmowanie adekwatnych decyzji, sprawne wykonanie zarówno pojedynczych czynności, jak i złożonych manewrów i oczywiście odbiór informacji, w tym trafna ocena samego siebie i sytuacji drogowej. Ja wiem, że obecnie są samochody naszpikowane nowoczesnymi systemami, jednak to ciągle kierowca w przeważającej liczbie sytuacji musi nacisnąć ten pedał hamulca. Więc jego czas reakcji i to, co może na niego wpływać, jest bardzo istotny. Częstą przyczyną właśnie błędów w samoocenie kierowców jest brak doświadczeń w bezpośrednim poznaniu konsekwencji zachowań niebezpiecznych na drodze. Kierowcy, którzy doświadczali dramatycznych wypadków na drodze, podkreślali właśnie fakt, że było to dla nich zaskoczenie. Konieczne jest uświadamianie szczególnie młodym kierowcom wielkości zagrożeń oraz skutków zachowań niebezpiecznych i błędów kierowców. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejszym elementem jest właśnie sam kierowca, ponieważ w zdecydowanej większości przyczyną wypadków drogowych są błędy i naruszenia kierowców. Najsłabszym elementem oceny sytuacji na drodze jesteśmy tak naprawdę my sami, na co wskazują statystyki przyczyn wypadków. Mówiąc wprost, to błąd ludzki jest najczęstszą przyczyną wypadków. Co ciekawe, jeszcze a propos zachowań ryzykownych, wykroczeń drogowych i samooceny, to osoby, które subiektywnie określają swój poziom rzeczywiście tych umiejętności prowadzenia samochodu jako dobry czy bardzo dobry, mają większą skłonność do popełniania wykroczeń i co ciekawe, fakt ich popełnienia nie wpływa na zmianę ich przekonań o własnych umiejętnościach. Ciekawe. A na koniec, to jak to jest z tą oceną na przykład czasu reakcji kierowców? W warunkach laboratoryjnych, jakimi niewątpliwie są badania w pracowni psychologicznej. W dyskusjach pojawia się argument, że przecież to nie odzwierciedla ruchu drogowego. Nie odzwierciedla, ale czy na pewno musi odzwierciedlać w 100%? W Polsce przeprowadzono badania na kierowcach, badając ich tak naprawdę w 3 środowiskach badawczych. Po pierwsze, właśnie na stanowisku do badań psychotechnicznych, tutaj był wykorzystany miernik czasu reakcji, w symulatorze jazdy samochodem, AutoPW i na torze badawczym, w tym przypadku na torze w Kielcach. W każdym środowisku przebadano te same osoby, no i ten fakt plus to, że były to te same scenariusze badań na symulatorze i na torze, pozwalają na to, żeby wiarygodnie porównywać te grupy. Wartości tych czasów reakcji są najmniejsze na stanowisku do badań psychotechnicznych MCR, w szczególności dotyczy to tzw. reakcji prostej, czyli proste naciśnięcie na pojawiający się bodziec.
W przypadku reakcji złożonej badanie na stanowisku MCR wartości tych średnich czasów były zbliżone do wartości uzyskanych na symulatorze dla najniższych czasów ryzyka. Warunki badań na stanowisku MCR znacząco odbiegają od warunków zbliżonych do realnego prowadzenia pojazdu samochodowego. I choć nie możemy traktować wyników uzyskanych na mierniku czasu reakcji jako reprezentatywnych do analizy chociażby sytuacji wypadkowych, to jednak jeśli zauważamy znaczące obniżenie sprawności psychomotorycznej w, nazwijmy to, najprostszym środowisku badawczym, to trudno oczekiwać, by jednak w środowisku o wiele bardziej dynamicznym, jakim jest właśnie ruch drogowy, ono nie występowało. Wiadomo, że nie bez znaczenia są jeszcze inne czynniki, takie jak wiek, stan zdrowia, jak doświadczenie, a nawet kwestia tej wypadkowości. I choć kwestia tak naprawdę braku wypadku świadczy na korzyść kierowcy, to nie zawsze musi świadczyć o jego bezbłędności w ruchu drogowym. Czasem to warunki i okoliczności, w których się prowadzi, ilość kilometrów, jaką się przejeżdża, a nawet refleks i umiejętność przewidywania innego kierowcy mogą odpowiadać za naszą bezwypadkową historię. Z tą refleksją Was zostawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.